Za mną znajduje się stacja kolejowa w Szanghaju. Za chwilę wsiądziemy do pociągu, aby przetestować, jak wygląda klasa biznes w chińskim mega szybkim pociągu. Chiny mają największą sieć szybkich kolei na świecie, która liczy ponad 50 000 kilometrów torów. Super szybkie pociągi jeżdżą tu nawet do 350 km na godzinę. I na przykład taka trasa z Pekinu do Szanghaju trwa zaledwie 4,5 godziny, podczas gdy samochodem zajęłoby to ponad 12 godzin. Na potrzeby tego filmu zdecydowaliśmy się na zakup biletu biznes klasy za zwariowaną cenę 62 zł. Jakby mi ktoś nie wierzył, że zapłaciliśmy tylko 62 zł za klasę biznes tutaj w Chinach, to tutaj Wam wklejam screena. Przejedziemy około 40-minutowy odcinek z Szanghaju do tego miasteczka, żeby zobaczyć, co jest wliczone w tę cenę i przekonać się, czy warto było wydać te 6 dych. Właśnie jesteśmy w Business Lounge'u, no i powiem Wam, że na pierwszy rzut oka spoko. Parę osób sobie tam kima, inni pracują, jest dosyć cicho. Dostaliśmy jeszcze numerek taki, nie wiem po co, ale najprawdopodobniej jak będzie już nasza kolej, jak pociąg przyjedzie, no to ktoś nas chyba będzie eskortował lub zawoła, żebyśmy szli na pociąg, nie wiem, przekonamy się. Zapomniałem powiedzieć, kupując bilet biznes klasy dostaje się m.in. darmowy dostęp do Business Lounge. I jednym z plusów tego jest osobne wejście i brak kolejki do sprawdzania paszportu oraz bagażu, ponieważ w Chinach wejście na stację kolejową wygląda podobnie jak na lotnisku. Samo pomieszczenie było dosyć ładne, sporo fajnych dodatków, oczywiście tablice wyświetlające godzinę odjazdu pociągów, a nawet czerwone skórzane fotele. I co najbardziej interesowało mnie w tamtym momencie, strefa z darmowymi przekąskami. Tu mamy kawkę, herbatkę jakąś. Tutaj jeszcze są zimne napoje w lodóweczce. Co my tutaj mamy? Jest Fanta, Pepsi, woda, no takie standardowe rzeczy. Ale zobaczmy, co tutaj jest dobrego, jakieś przekąski. Tutaj mamy, co to jest? No nie wiem, jakieś ciasto. Nasiona? Nie, to nie jest ciastko. Albo takie zgniecione. Dobra, nie chcę tego. Tutaj też mamy jakieś herbatniki chyba chińskie. Tutaj mamy kolejne ciastko, coś chyba w stylu Oreo, tylko że truskawkowe. Też spróbujemy. Co my tu jeszcze mamy? Wafelki kokosowe, to dla Ciebie, Oliwia. Próbujemy jeszcze... No, to jakieś, nie wiem, To jest chyba suszona ośmiornica. to tego nie chcę. Chcesz? Nie, dzięki. I tutaj mamy jakąś mordoklejkę chyba. To jest chyba takie coś, co w samolocie też dostawaliśmy. No ej, to w takich dobre było. galaretkach. To dobre, to biorę. Nie wiem, czuję się jak jakiś wieśniak, biorę, no ale po to chyba to jest. I tu jakieś takie też, nie wiem, chrupki? Jak kukurydza jakaś? W obronę mojej pazerności na przekąski powiem tylko, że nie jedliśmy tego dnia śniadania. Ogólnie były spoko, ale nic nadzwyczajnego. Czekając na pociąg poskrolowałem trochę social media. Przy okazji to jest dobry moment do zostawienia subskrypcji na tym kanale i dzwoneczka. No i jak na Business Lounge przystało, po jakimś czasie pani pracująca tutaj kulturalnie powiedziała, że pociąg już na nas czeka i zaprasza nas do wagonu. W sensie tak mi się wydaje, że powiedziała, bo nie mówiła po angielsku. Tutaj możecie zobaczyć, my mamy takie osobne wejście do pociągu, a tam wszyscy inni pasażerowie innej klasy. Jezu, jak to brzmi. A my wchodzimy pierwsi chyba do Ja pociągu. to nie jestem przyzwyczajony do takich luksusów. 6, tak, czyli to będzie pierwszy wagon. No to wbijamy, zobaczymy co tutaj mamy. No tak elegancko. Złotych klamek nie ma, ale też jest fajnie. Jak Ci się podoba na pierwszy rzut oka? Fajnie, na górze takie duże, takie wygodne te fotele. Dużo miejsca, wygodne. Nie są takie mega miękkie, ale są takie, Ale skórka jest. no, To poduszka. poduszki, takie haftowane. I jest właśnie tak mało miejsc, jest tylko 5. 5, nie? 5, Znak. tak. No spoko. Tak kameralnie. Zobaczcie, trafiliśmy akurat, że mamy pierwszy rząd i mega dużo miejsca na nogi. Tutaj, no już sobie otworzyłem wcześniej, ale można sobie wysunąć. Ciężko to chodzi. O, można sobie wyciągnąć taki stolik regulowany. Nieźle. Zobaczymy, co nam dadzą do jedzenia później. Czy w ogóle nam coś dadzą. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu się otwiera. A tu nie ma nic. Mamy jakąś kieszonkę na telefon. To ogólnie wygodnie. Okej. To pani nam pokazuje, że mamy tutaj guziki przyjść z tej strony. I tutaj można spać. Zobaczcie. Zaraz sobie poklikamy. Rozłożymy mocniej. No, czy to nie było na maksa? To jest no nie. Teraz jest na maksa. Ale bajer. Tu się też nie mieszczę. To fajnie. Tutaj sobie można teraz złożyć to, żeby miał trochę więcej miejsca. Można spać. Aha. A pani tu mnie instruuje. Pokazuje, żeby sobie poduszkę wyciągnąć. Tutaj położyć. Patrzcie. Elegancko, kurde. Tu trochę
Za szeroki jestem na te fotele, ale tak to fajnie, jak sobie tu położę rączkę. Zarąbiście. O, i tak można spać. Koniec vloga. Właśnie ruszyliśmy ze stacji. Przyszedł pan tutaj nas się zapytać, co chcemy się napić, czy kawkę, herbatkę, czy sok. Się. Właśnie dostaliśmy jakieś gratisiki kolejne. Zobaczymy, co my tu mamy. Ciasteczko. Będą jakieś chrupki. Nie wiem, co to jest. To jest jakaś krówka narysowana. Może taka... A tu jest... Nie wiem, coś dziwnego. No, Oliwia spróbuje. Dasz jakieś krakersy? Tutaj jest sporo tego. I ostatnia rzecz to orzeszki. Więc to takie przekąski, no spoko, nie? Tutaj mamy nawet podkładki skórzane pod herbatkę. Ładnie to wygląda. No, ładna taka. Nie jakaś taka zwykła papierowa. Oliwia powiedziała, że będzie próbować ten przysmak, gdzie jest krowa narysowana. O Jezu, nie pachnie to zbyt apetycznie, ale jest jakieś takie twarde. To mięso jest. O Jezu, no tak. O Jezu, nie. Podaje się. To jest jak taki właśnie taki beef jerky ta ususzone mięso, ale jest takie strasznie grube i nie jest takie... Nie, chyba podziękuję. To będzie to samo, to będzie mięso, tylko że ze świni. Dobra, to już jest trochę cieńsze. O Jezu, to pachnie jak tak się otwiera taką karmę mokrą dla kotów. No czuję. Taka karma. Jezu, jak to śmierdzi. O kurna. Dobra, próbujesz? To już jest lepiej, da się ugryźć. To już jest takie cieniutkie. To już jest smaczniejsze, aczkolwiek zapach trochę. Kolejna taka mała ciekawostka o chińskich kolejach. Mamy tutaj takie kody QR i można sobie zamówić na przykład jedzenie przez aplikację i ono zostanie dostarczone na kolejnej stacji i pracownik kolei Wam je przyniesie. Także można sobie zamówić jakiegoś Starbucka czy też McDonalda. Jak się dłużej jedzie, macie dłuższą jakąś podróż, to nie musicie się martwić o jedzenie, tylko możecie sobie coś zamówić. No, jak Wam nie smakują przekąski, to one. Tutaj. W sumie taka jedna negatywna rzecz, która mnie zaskoczyła, to że nie ma tabletów tutaj. Myślałem, że wiecie, w takich nowoczesnych pociągach będą jakieś gry czy coś. No, tu nie ma nic. jest tylko jeden ten telewizorek przed nami, ale tu chyba nawet nie możesz wybrać, co chcesz oglądać ani robić. Są jakieś reklamy tylko. No i nie ma kapci. Kapci. No, Kapci czy ciapów. Dajcie znać, jak u Was się mówi na kapcie czy ciapy w Waszej części Polski, bo wiem, że to jest taki temat trochę kontrowersyjny w Polsce, jak się powinno mówić na ciapy, kapcie albo laczki chyba. Chyba w Poznaniu się mówi lacz. Nie, w Krakowie się chyba mówi laczki. Laczki. Ale nie wiem. Sprawdzimy, jak toalety tu wyglądają. Nawet pachnie ładnie. Spoko. Nawet czysto jest, zobaczcie. Toaleta. Nawet sporo miejsca. A ładnie pachnie, kurde, co nie wiem, za to zapach. Także tak się prezentuje toaleta. Ona jest ogólnie chyba dostępna właśnie dla klasy biznes i dla pierwszej klasy. Także ładnie. Ogólnie można było kupić przez aplikację też bilety stojące. One były najtańsze. No i tutaj, jak możecie zobaczyć, gość chyba kupił sobie taki bilet, ale ma ze sobą krzesełko, co ciekawe. Tam drugi facet też sobie stoi. Także jak są jakieś takie, wiecie, krótkie odcinki, to nawet się opłaca kupić taki bilet, bo jest naprawdę dużo taniej. A propos ceny i rezerwacji biletów, jeśli będziecie kiedyś lecieć do Chin, to polecam Wam kupować bilety na pociąg przez trip.com lub na tej chińskiej stronie. Podsumowując, klasa biznes w Chinach jest naprawdę spoko, wiadomo, my zapłaciliśmy tylko 62 zł, bo jechaliśmy jakieś 40 minut. Dla porównania, 4,5 godzina trasa z Pekinu do Szanghaju w klasie biznes kosztowałaby nas około 1200 zł, a bilet drugiej klasy 344, więc no różnica jest spora. Daj koniecznie znać w komentarzu, co Ty sądzisz o klasie biznes po obejrzeniu tego filmu. A ja lecę kręcić kolejne filmy, więc koniecznie zostaw suba oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów.